Witam, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj temat ekstra ciekawy, bardzo mocno ciekawy temat. Jak relacje z osobą narcystyczną, z osobą toksyczną mogą psychicznie czy też duchowo zdegradować zdrowie człowieka. Także to jest bardzo ciekawa sprawa, jakby można powiedzieć, że wszystkich ludzi dotyczy, ponieważ generalnie wszyscy mamy kłopoty mniejsze czy większe ze zdrowiem i zastanawiamy się, co to zrobić. Bazą tego filmu dzisiejszego będzie film, długi bardzo film Jacka z kanału Studio Pi, czy Studio Yahoo, bo tam ma 2 kanały. Film nosi tytuł Tragedia Gabriela Seweryna i rzeczywiście opowiada o takiej tragedii człowieka, który przeżył bardzo dużą trudność życiową i niestety umarł. Umarł z powodu właśnie, można powiedzieć, z powodów psychosomatycznych umarł. Zaraz wam powiem, jak to wygląda. Jacek ze Studia Pi mówi w ten sposób, że my mamy zdrowie, o ile nie opadnie nam światło w dół, o ile wystarczająco będziemy mieć podniesione to światło. Co to jest to światło? To światło, mój kolega stwierdził, że to może być duch. Duch to znaczy, że nasze zdrowie, nasze życie nie opadło, że nie załamało się. Można powiedzieć, że jak ktoś choruje, to z powodu tego, że się załamał, że załamał się jego duch, nie dusza, duch. Duch jak się załamuje w człowieku, to właśnie dusza narasta. Narasta obciążenie w duszy. Narasta coś, co tam Jacek mówi o tym, że to jakby nasze dzieci, takie stężałe wydarzenia, można powiedzieć właśnie traumy, że traumy wchodzą w nas w głębiej i głębiej, w dół. Można powiedzieć, że też że jest to energia chorobowa. Jak to działa? Tak jak opowiadają nam o traumatyzacji, o tym, jak się traumy uruchamiają. To znaczy, jeżeli mamy kontakt z osobą, która traumatyzuje otoczenie, która jest arogancka, nieugodowa, niezgodna, nie chce widzieć drugiego człowieka, jeżeli jest ktoś, kto jest nieugodowy, kto uważa, że ma sam rację, że jest ważniejszy od innych, kto rozstawia ludzi po kątach, kto nie daje innym dojść, jakby to powiedzieć, do głosu, kto nie uznaje czyjejś innej prawdy. To są rzeczy, które z palca mówię, bo już to tyle razy o narcyzach mówiłem. To są właśnie cechy narcystyczne. I teraz to jest tak, że przy takim człowieku bardzo łatwo zacząć go oskarżać. Bardzo łatwo poczuć się dręczonym, uzależnionym czy uzależnioną, bo to bardzo często dotyczy kobiet. Można czuć poniżenie. Można się domagać prawdy jako ktoś, kto widzi, że nie ma prawa do powiedzenia prawdy. Można czuć, że
zostaliśmy skrzywdzeni i chcemy wyrównania. Każdy ten moment może być momentem traumy relacyjnej. Tak jak Gabor Mate mówi, że jest duża trauma przez duże T i jest trauma przez małe T. Taka trauma relacyjna, która może narastać latami. I tutaj właśnie za każdym momentem, kiedy będziemy przeżywać kłótnie, awantury, dramaty, kiedy możemy gdzieś tam podjąć decyzję wewnętrzną o oskarżeniu, to pojawia się właśnie taka trauma relacyjna. I wtedy to światło opada. Tak jak Jacek mówi. I to jest zgodne z tym, co medycyna chińska nazywa prawami wyleczenia. Mówi w ten sposób, jeżeli energia chorobowa się dostaje do ciała, najpierw choruje najwyższe punkty ciała. Czyli dajmy na to u niemowlęcia, u małego dziecka, to jest od góry się to dzieje. Tak medycyna chińska mówi. I z czasem ta energia opada i im niżej jest, tym człowiek jest bardziej chory. Jest jeszcze drugie prawo wyleczenia z kilku, które są. Powiem wam jeszcze drugie, że jeżeli jeszcze to pierwsze. Jeżeli natomiast wyleczenie wtedy następuje, jeżeli ta energia ponownie idzie w górę. I tutaj Jacek też mówi, że ta energia, to złamanie ducha, to ten upadek ducha, te obniżenie energii chorobowych, jak następuje, jak idzie w dół, to możemy to podnieść. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w kłótni, w krzykach, w awanturze my zdecydowaliśmy się kogoś oskarżyć, położyliśmy lagę na tym, stwierdziliśmy, że z tym to już nie chcemy mieć do czynienia. Przestaliśmy po prostu być życzliwi dla kogoś, no bo ktoś był po prostu już przesadnie toksyczny, przesadnie agresywny, przesadnie wściekły, tak? A my tego nie znieśliśmy. To wtedy światło opadło, ale my możemy to światło podnosić. I zwykle jest tak, że z czasem powolutku to światło się podnosi w nas. Natomiast bywają takie sytuacje traumatyczne, bardzo, bardzo tragiczne, w których już można powiedzieć, że coś tutaj, w których już stwierdzamy, że przeszło coś, już przeszedł, jakaś granica została przekroczona, już mamy po prostu za dużo, już tego nie zniesiemy, już nasze zaangażowanie, nasze nadzieje na jakąś relację, na przykład na coś, już przechodzą pojęcie i po prostu ja to czułem wielokrotnie w życiu, kiedy moje nadzieje, oczekiwania, że z kimś się dogadam, że ktoś będzie widział mnie, że ktoś jakby komuś będzie zależeć na moim wnętrzu, na moich przeżyciach. Jak te moje nadzieje zostały zawiedzione, to wtedy czułem właśnie upadek ducha. Ja wtedy tego tak oczywiście nie nazywałem, bo no nie myślałem sobie o tym. Nie zastanawiałem się nad tym, ale czułem to, przeżywałem to. Przeżywałem ten upadek. No coś tutaj z tym. Widzicie, mam tutaj taki ładny obrazek z
samolotem, z szybowcem. Nie, tego się nie da nagrać tutaj. To jest za trudne. To jest za trudny temat. To już temat jest ciężki. Ten temat jest za ciężki na takie hop-siup.